Witam wszystkich wiksiarzy! Zelma na YouTubie! Dawaj suba, witaj w klubie! You on my mind a lot, don't need no time watch. I don't know how I got you in my pocket spot. Yeah, this babe, need you every day. You like my oxygen, make it seem like the barging down. Got my heart, no barging in. From the bed to the floor to the couch. Might wake the neighbors up, break you in, then break you out. In the end, we gon' make a child. Then we gon' hit the shower. Part 2, we don't need no pause. Get real misty, we gon' get tipsy. Need a power shot. Siemaneczko, w dzisiejszym filmie będę wam prezentował ten mój balast, bo jestem na dokończeniu, ale nie wiem kiedy ten film dokończę, bo chciałbym ten balast, no jeszcze tam to się ciągnie, bo tu protesty, tu to, tu tamto, jutro serwisy i po prostu tak tylko orientacyjnie chcę wam pokazać i powiedzieć co jest, a może potem taką pełną prezentację zrobimy. Więc jednego dnia mi się trochę tam nie układało i zadzwoniłem do kumpla, czy ma rurę. I miałem taką nadzieję, że odpowie, że nie będzie miał tej rury, ale miał tą rurę. No i tak to wyszło. To tam będzie, za dnia będzie lepiej widać. Natomiast chcę go już tutaj składać. I za chwilę jeszcze będę regulował ciśnienie. A no tak, tego nie zobaczycie, bo jest za dużo jakby tego ciśnienia, więc jeszcze tutaj ciśnienie trzeba wyregulować do niego. I teraz przeważyłem go, no to rozkład masy powinien być poniżej 48, bo ostatnio mi wyszedł 48. Na tamtym balaście wyszedł grubo ponad 50. Więc jako taka ciekawostka, taka zagadeczka mała, możecie powiedzieć, ile ten balast waży. Jakby ten, nie? Taka ciekawostka będzie może. A ja jeszcze potem na końcu filmu podam, bo jeszcze nie mam tego policzonego, ile teraz jest wagi. Więc tu pewno będzie mało co widać na kamerze, natomiast tutaj są takie blachy wyciągane. I pod tymi blachami po prostu znajduje się, ja akurat tu mam kamień, może wezmę kamerę na głowę, więc tylko wam pokażę, o, także tu jest wypełnienie, tu jest akurat kamień, tak, już tej drugiej blachy nie będę wyciągał, blacha oczywiście musiała być przecięta, tu jest zrobiony taki zamek, co nie, i no i tu jest tak wyregulowane po mojemu, żeby ten balast po prostu był taki w cudzysłowie na co dzień, więc jako taka ciekawostka możecie powiedzieć, jaka jest teraz waga tego balastu. Ja tutaj już się będę, tu mam śruby nagwintowane, tu mam gwinty, tu wszędzie na tych blachach są gwinty, także ja to będę składał i potem wam taką jeszcze naklejki tu jakieś mają dojść, jeszcze chcę zrobić oświetlenie. Dobra, teraz zagadka jest taka. Zagadka jest dla was taka, może będzie, nie wiem, like przy komentarzu do wygrania. Ile waszym zdaniem to waży? Strzelajcie, ile to waży. Dodam tylko tyle, że w tej chwili rozkład masy pomiędzy tylną osią a przednią jest 47 do 53, czyli 47 mamy obciążenie na przodzie, czyli do takiego książkowego 40 na 60 ten balast jeszcze jest za ciężki, nie? Ale myślę, że tak będzie ten. Pokażę wam, szybką prezentację zrobimy.
Zrobimy szybką prezentację z tego względu, że póki jeszcze jest względnie czysty, bo za chwilę będzie cały zawalony błotem, jak pójdzie w robotę. Teraz tak, jak Mateusz do mnie przyjechał, ja zobaczyłem Mateusza balast, to ja pamiętam, że jakiś czas temu właśnie ten film oglądałem. To był filmik z jakimś takim New Hollandem w Blue Powerze, Skrude czy jakoś tak, usługi rolnicze niemieckie, i tam był taki balast, tam ta firma się z tego co ja kojarzę chyba zajmuje ogólnie systemami regulacji ciśnienia w kołach. I oni mają taki balast wypierniczony, który ma potężną sprężarkę, nie wiem czy hydrauliczną, czy na WOM, która bardzo szybko dopompowuje powietrza do kół, nie? I jak zobaczyłem ten balast, który Mateusz na pierwszej opcji miał, mówię, kurde, jakby to trochę przeprojektował, to by fajny temat wyszedł, bardzo podobny do tego właśnie Skrude, nie? Który gdzieś tam widziałem. Te napisy są trochę nie ten, bo te napisy ogólnie były robione pod ten mój stary balast ze 2 lata temu albo z rok temu. Z rok temu. Tak, z rok temu. A może i 2. Mi Kamil robił te napisy i te napisy dlatego tak są trochę nie do końca gabarytowo. No i generalnie tak to finalnie wyszło, więc zaraz wam pokażę, czyli generalnie te napisy i trochę ten wzór, jak ja mówię to zobaczyłem, to było już potem przeprojektowywane właśnie pod ten balast, który właśnie no zobaczyłem w internecie, nie? I powiem tak, wczoraj chyba, czy przedwczoraj z ojcem rozmawiałem, że jakbym się miał jeszcze raz tego pojąć, to chyba bym zrezygnował. Natomiast teraz, jak już na to patrzę, no to jestem zadowolony z tej pracy, no podoba mi się to jak najbardziej. Jeszcze jakieś bym chciał może tutaj coś z nierdzewki albo na górę, nie wiem, jakieś tam gier z Elma bym dorobił sobie tam, albo tutaj z Elma naklejkę, tylko to już za biało będzie, mi się wydaje, że potem za biało będzie, nie? Ale może coś tam z nierdzeweczki byśmy tu jeszcze tam cyknęli, albo tu na górę, no tam zobaczymy. No i jak już potem się no to mówię, no spoko, jakby jestem zadowolony z tej roboty. No i podobna sytuacja była z Zetorem, nie? Że jak już potem gdzieś tam, wiesz, robiłem go, to już pod koniec siły nie miałem na to, no ale potem finalnie wyszło w miarę spoko. Tutaj jestem też względnie zadowolony, natomiast nie wyszedł mi ten napis do końca, bo te i pomiędzy A i farm jest za daleko. To powinno być bliżej. No nie wiem, może kiedyś te naklejki zmienię, to tam jest pierdoła. Więc w jaki sposób to wygląda? Balast jest podzielony na pół, tamta część cała jest już zasypana obciążeniem, tak? Tam jest wszystko w obciążeniu. I to jest zaspawane, tak? Tam jest puszka z podziałem do oświetlenia. No i ten balast, tak jak tu widzieliście, tutaj te lagi są połączone łącznie z tą rurą i właśnie z tą wieżyczką, tak? No i właśnie na tym poziomie, do tego poziomu jest balastowanie, a do tego poziomu jest schowek, nie? No i te właśnie dwie blachy są dorobione, one są przecięte na pół. No i przykręcone po prostu, żeby żeby wiesz, żeby to w ten sposób wyglądało. Mam kuriera, moment. Płacony do... no, także łożyska do Kwernelanda przyszły na próbę. Także no możliwości balastowania tutaj jest bardzo dużo, nie? Bo tam można, wiesz, wtedy to czy betonem balastować, czy można to tymi wycinkami stalowymi, tymi krążkami stalowymi z plazm jakiś tam, nie plazm, tylko z tych. Który mi tu znowu dzwoni? No ja pierdzielę, nie idzie nagrać filmu, ty. Wiesz, no i tak, tu jest skrzynka dorobiona. Tak, cały tam zestawik, wtedy można sobie, nic się nie wala. Czy tak samo nie wala się, nie będzie się walał mi statyw, tak, statyw tak samo wchodzi, no to wszystko tutaj zmieścisz. Linę 10-metrową zaraz sobie cyknąłem. No i to jest wszystko zrobione w ten sposób, że wszystko jest na uszczelkach. Mam nadzieję, że to nie będzie zaciekać. To jest dodatkowo wklejone na poliuretan, więc mam nadzieję, że to będzie ok. Tu jeszcze dorobiłem oświetlenie, zaraz wam pokażę. Tu to oświetlenie musiałem zamalować sprayem, bo po prostu tak dawało po oczach, że od szyb się odbijało. Tragedia, po prostu tragedia. Także o, teraz jest tak przyćmione, także jest spoko, co nie? No i tutaj też właśnie to oświetlenie sobie tak jest wyprowadzone, że w nocy będzie tam spoko widać.
Już nie robiłem tego, jak to się nazywa. Także widzicie, to odstaje wszystko. Przepraszam. Tak, jest tak wszystko szczelne, że aż słychać jakby powietrze, jak ten. No, weź, chodź tu, bo... No i tutaj są kolejne schowki, ale tutaj na razie mam tylko gaśnicę, nie? Z jednej i z drugiej strony to już tam nie będę pokazywał, są gaśnice. No i tu też jeszcze tam pierdoły wejdą. No i teraz tak, jakby kiedyś się pojawił jakiś większy ciągnik czy coś, no to można to również balastować. Natomiast mi zależało na tym, żeby ten balast ładnie pływał, żeby to nie było takie wiesz, mega obciążające dla osi, tylko żeby to był taki balast, który naprawdę gdzieś tam codziennie można wykorzystać. Finalnie jestem zadowolony, kolejny kurier z kolejnymi częściami do Kwernelanda. Z tą rurą dosyć długo zeszło, sama ta rura 500 ponad, nie? No i tak, no w ten sposób to wygląda, także chyba tutaj kończymy. Jeszcze może jakieś dodatkowe naklejeczki tu cykniemy, statywik chowam, tak to wygląda. Można taki wzór kupić, no ale to gdzieś w okolicach 3000. Do płacenia? Kurier za kurierem, bo już części sobie pozamawiałem do Kwernelanda, z tego też filmy porobimy, no także ogólnie jestem zadowolony z tego, tylko nie wiem jak będzie z praktycznością, nie? Znaczy jeżeli chodzi o praktyczność schowków, no to możliwości są bardzo duże, możliwości balastowania są bardzo duże, myślę, że tutaj możemy dojechać śmiało do 1,5 tony, w zależności od tego ile będziemy tutaj chcieli, no ale to wiadomo, do tego, żeby balastować 1,5 tony, to trzeba mieć traktor, a nie taką zabawkę jaką jest u nas, natomiast ta zabawka jest bardzo udana i póki co ja jestem z niej bardzo zadowolony, ale to jeszcze trzeba potestować, żeby coś więcej powiedzieć. Jeżeli chodzi o ciągnik, ciągnik jest naprawiony, felga została do zmiany, ale to będzie robione w czasie, bo nie ma na to czasu swoją drogą i prawdopodobnie jesienią opony będą na sprzedaż, nie? Jeżeli ktoś by potrzebował opon, to te opony przednie jeszcze nie wiem, ale chyba też będą, a tylne to na pewno. Jedna będzie tańsza, druga będzie droższa, no bo wiadomo, ta ma taki 2-centymetrowy jest nacinka, tak, ale decyzja będzie taka, że będzie to generalnie wymieniane. Jeżeli ktoś by potrzebował Firestone'ów 600 na 65 na 38, to możecie gdzieś tam się odezwać. Opony mają przelot 700 godzin, nie? 700 godzin, więc jak one będą na sprzedaż, ale raczej jesienią. Dlaczego jesienią? Dlatego, że ja nie mam czasu na to teraz, nie? Natomiast jakby ktoś miał jakieś mega mocne ciśnienie, no to można się odzywać. Przednie generalnie też, ale przednie to na 100% jesienią. Przednie to w ogóle nie ma mowy, że ten. Dlatego one nie są wystawiane. Póki co tylko jest taka tam informacja rzucona, jakby ktoś tam się przygotowywał czy coś, to absolutnie nie ma się tutaj czym, wiesz, przejmować czy coś, bo ta opona jest na specjalna łata jest taka zrobiona. Przecięcie ma maksymalnie chyba 2 cm, może nawet nie. I mogę sprzedać jedną sztukę, nie? Jeżeli chodzi o tą oponę. No i teraz to wygląda tak, tam jakieś opiłki, tutaj już jest błoto od statywu, więc za miesiąc, 2,5 roku tutaj będzie pełno błota pewno w środku, ale mam nadzieję, że to błoto będzie w miarę suche i będzie można to po prostu potem sobie trzeba dogniść. Uszczelki wystają dużo wyżej, także myślę, że woda nigdzie nie będzie podlatywała. Tutaj również jest uszczelka wysoko i z tym, powiem wam, z tymi uszczelkami, z tymi zawiasami, z ustawieniem tego wszystkiego, z docięciem tych kątów, tu tak, to wszystko na kąt, to była taka dłubanina. Żałuję tylko tego, że pomalowałem to chlorokauczukiem. Tam zrobiłem jeden mały zaciek, trzeba było to pomalować poliuretanem, ale na normalne rolnicze potrzeby wiadomo, że to i tak będzie za chwilę od kamieni obite, obdrapane, gdzieniegdzie pewno się jakiś kamień na polu wrzuci, bo to jest po prostu zrobione do używania i podoba mi się to, że jest tych schowków bardzo dużo i można tutaj wszystko, czy jakieś właśnie klucze, czy statyw, czy kurde lemiesze jakieś na zapas, a po prostu w kabinie mnie to cholernie denerwowało, że to się walało, nie? W kabinie to no dobra, także tak to wygląda, trzymajcie się, heja.